Wczoraj ogoliłem banie, elegancko wyjściowo akurat na rynek dzisiaj. O, idziemy na rynek, na ten centralny, Mercado Centrale i pokażę wam trochę takiego klimatu życia salwadorskiego. Mam nadzieję, że w zęba nie dostanę. How it was like before? It's like it was safe to go out like 5 p.m. to the park, to the city. Drodzy widzowie, już jest nowa dostawa książki Ludzie Drogi. Koniecznie kupcie swój egzemplarz. Możecie ją znaleźć na Allegro ze smartem 0 zł przesyłka. Czekam na wasze zamówienia. Lub tutaj na YouTubie w zakładce sklep możecie zakupić koszulkę do komunikacji bez znajomości języka i podróżowanie staje się prostsze. Witam Państwa bardzo serdecznie w 4. odcinku z serii Salwador z Jak to daleko. Moi drodzy, jesteśmy w hoteliku, ale powiedziałbym, że dość ciekawym hoteliku, ponieważ, a może pokażę Wam, chodzi o architekturę, która się zachowała i ten hotelik jest z pierwszej połowy XX wieku, a dokładnie z 1934 roku. Za chwilkę zejdziemy, pokażę Wam plus minus, jak to mniej więcej wygląda w tym hoteliku. Ale najważniejsze to to, że mi kurde dziura wyszła na rozporku. I najgorsze jest to, że chyba nie mam nitki, żeby to zaszyć. Wejście do przybytku z ogromnym oknem, które rozświetla promieniami słonecznymi kuchnię. Kuchnia jest otwarta. Zobaczcie, tutaj jest taka pani, która przez cały dzień stoi i ochrania w ogóle tą bramę. I to jest dość ciekawe, że przez 8 godzin stoi, nic nie robi. Co się robi? No ochrania. Ale stoi w miejscu i sobie stoi i tę robotę robi. Zobaczcie, wszelkiego rodzaju miejsca, przez które można by było się przedostać do środka hoteliku, są zabezpieczone takim, powiedziałbym, solidnym drutem kolczastym. Jak widzimy, sąsiedzi również nie próżnują i też zainwestowali w drut kolczasty. Pamiętajcie, zostawcie łapeczkę i rzecz jasna ślad węglowy, czyli nic innego jak komentarz. No i podajcie odcinek dalej, żeby żeby szedł dalej do naszych pulpecików. To jest tak zwany pulpet hostelowo-hotelowy. Kicia, już dzisiaj się bawiliśmy. To jest młoda kicia, która ma dosłownie z 4 miesiące. Tutaj toalety, tutaj wczoraj pranie było robione w takich warunkach. Koszula była uprana, ogólnie wszystko było uprane, moi drodzy. A tutaj, moi szanowni państwo, to jest symbol architektury hiszpańsko-kolonialnej, czyli w środku domu mamy taras i to rzecz jasna w bogatych domach, ale jest to charakterystyczne dla architektury kolonialnej. A tutaj, moi drodzy, biorę plecak, hop, i zabieramy się na zewnątrz. A tutaj recepcjon. Pokoju wam nie pokażę, bo pianinko, gitarka, pokoju wam nie pokażę, bo mój ziomek jeszcze jakiś tam śpi ze Słowacji. Czujecie, ziomek ze Słowacji jeszcze tutaj jest. Idziemy w miasto. El Salvador, czyli malutki kraj liczący 6,5 miliona mieszkańców, jest dość ciekawym przykładem wpływów naszych kolegów, którzy lubią baseball z północy, Yankesów. Dlaczego mówię wpływów? Ponieważ dolaryzacja, czyli nic innego jak zmiana totalna waluty rodzimej, która była niegdyś w Salwadorze na dolara, sprawia, że kraj staje się podległy krajowi, który wypuszcza daną walutę. Czyli jak dolar, to stan. No i rzecz jasna, jeżeli jesteś podległy, no to już pewne kroki, które chciałbyś podjąć na własną rękę, muszą być skonsultowane i zatwierdzone. I to nie jest wolność, wręcz odwrotnie. Stabilna waluta to bardziej stabilny kraj, ale bardziej też uwiązany kraj. Z takich plusów dolara w kraju, no to trzeba zaznaczyć, że no inflacja jest mniej prawdopodobna, w sensie mniej dynamiczna, o tak bym powiedział. Otwiera to rynki, a co za tym idzie, umożliwia robienie interesów z innymi krajami, dla których łatwiej jest po prostu obracać dolarem. Co to w ogóle? To jak jakieś więzienie wygląda. To jedzonko jest.
Comida mexicana, meksykańskie jedzenie. Ta ilość drutu kolczastego w El Salwadorze, w stolicy, słuchajcie, można chyba, nie wiem, tam tysiącami kilometrów liczyć. Dziwnie to wygląda, bo gdzie nie spojrzysz, to tam drut kolczasty i nie ma żadnych jakichś obwarowań, że tak to określę, architektonicznych, w których, wiecie, ktoś by najzwyczajniej w świecie by zakazywał tego. Kamery, drut. Śmieszne. Ktoś by zapytał, kierowniku, a co z tym bitcoinem w Salwadorze? Słuchajcie, ekstremalnie ciekawy zabieg rządu, który tutaj miał miejsce odnośnie bitcoina. Już wam tłumaczę. Wiecie, co rząd zrobił? Czekajcie, bo co oni tam krzyczą, ty? Zaraz wam dokończę temat, żeby nie było, że nie dokończę, tylko pozdrowimy wszystkie Andrzeje. Elo Andrzeje salwadorskie. No i dobrze, i co zrobił rząd w odniesieniu do bitcoina? Rząd w odniesieniu do bitcoina stworzył specjalną aplikację, rozdał trochę bitcoinów dla każdego chętnego obywatela i wyobraźcie sobie, że przez pewien czas, że oczywiście, żeby zachęcić obywateli do tego, żeby korzystali z bitcoina. I co się stało? Ludzie płacili bitcoinem w sklepie, był taki wow, bo bitcoin, decentralizacja, ogólnie waluty, jesteśmy niezależni, nikt nas nie może kontrolować, pomimo że mamy dolara od 2001 roku, no to wyobraźcie sobie, że wydali tego bitcoina, no i kto mądry, moi drodzy, by inwestował jeszcze w bitcoina, później z takich obywateli, którzy załóżmy pracują na ulicy. No żeby inwestować w takie rzeczy, no to trzeba mieć po pierwsze wiedzę, a nie na chybił trafił, na ślepo. No bo dziś jesteś bogaczem, a jutro jesteś biedny, więc dziś kupisz mleko, a jutro już tego mleka i chleba możesz nie kupić. Więc taka waluta na pewno nie jest dla ogółu. I finalnie, szanowni państwo, cały pomysł kulki strzelił. Pomimo że można płacić bitcoinem, to nikt tego praktycznie nie robi. Kolejny naoczny przykład architektury hiszpańsko-kolonialnej, moi szanowni państwo. Wolnym krokiem zmierzamy w kierunku centrum, ale idę takimi bocznymi uliczkami, bo one są bardziej takie, powiedziałbym, autentyczne niżeli te główne arterie. I zauważcie, jakie te ulice są szerokie. Przypominają autentycznie amerykańskie ulice. Kierownik, ale Ameryka miała duży, albo ma duży wpływ na Salwador, a co z Rosją? Słuchajcie, w tak zwanym czasie zimnej wojny, czyli kiedy Ameryka konkurowała we wszystkim, czym się dało, począwszy od sportu, po wyścig kosmiczny, po edukację, po wszystkie możliwe osiągnięcia z Rosją, to właśnie w tamtym momencie Ameryka Łacińska była głównym celem zarówno jednej, jak i drugiej strony, po to, żeby wzmocnić swoją pozycję. I tak też Salwador został zmanipulowany w jakimś stopniu, znaczy nie w jakimś, to normalnie zmanipulowany, moi drodzy, przez swoich kolegów z północy. Ale dlaczego ktoś się interesował tak małym krajem? A już wam mówię, tutaj nie chodziło o jeden kraj, tylko o całą Amerykę Łacińską, ponieważ nasi koledzy bejsboliści z północy obawiali się najzwyczajniej w świecie tego, że te kraje staną się komunistyczne i zaczną iść tym torem, którym szła w tamtym czasie Rosja. Toyota, Chevrolet, co tutaj? Toyota. Ogólnie nie wiem, o co chodzi, ale są zafascynowani Salwadorczycy w szerokich oponach. No
tutaj teraz nie widać, ale co jakiś czas po prostu ktoś przejeżdża w takich szerokich oponach z takimi felami świecącymi, jak to tak zwane czarkowi jajca. Tutaj szefowa z Andrzejami spożywa na prawo. Zauważcie, kościół, chrześcijaństwo. Czekajcie, że tam można wejść, pokażę wam, jak kościół wygląda. Chociaż niektórzy z was zaraz będą mówić: o kierowniku, po co nam to, po co nam to? Architektura, poszerzamy, moi drodzy, świadomość i wiedzę, a nie jęczymy na prawo, na lewo, tylko patrzymy na to, na co można. Obstawiam na 98 kierowniczych procent sandałów, że kościół będzie zamknięty z przyczyn tak zwanych bezpieczeństwa i z przyczyn taktycznych salwadorskich. Jest tutaj jeden strażnik, Andrzej, ale to nie sugeruje nic, że można z nim zagadać, żeby otworzył. Tak jak myślałem. Iglesia del Perpetuo Socorro. Otworzyć się da? Nie, nie da się. No dobra, no to z daleka trzeba. Kościół Matki Bożej Nieustającej Pomocy. To tutaj jak ktoś potrzebował pomocy, to przychodzi. Ale na co warto zwrócić uwagę? Witraże, zdobienia, symetria. No to jest architektura nowoczesna, czyli można szacować, że jest to kościół z lat 60., 70., kiedy w Ameryce Łacińskiej przyszła tak zwana reforma architektoniczna, czyli z tych bardziej tradycyjnych zaczęto budować na potęgę nowocześnie. Moglibyśmy sandałować, moi drodzy, tą główną ulicą, ale ta główna ulica Guzik pokazuje, ona jest nowa, odbudowana, czysta. To wszystko, co tutaj, ta cała kwintesencja jest ukryta pod tym pięknem farby. A nam to, wiecie, nam to nie pasuje. My musimy zobaczyć, jak jest naprawdę. Buenos días. Buenos días. Czego? No czarek mi tu przeszkadza. Ford Mustang Fox Body, że mnie nie capnął za sandała. Lata 80. bardzo popularny w Stanach między innymi. Za taki egzemplarz można, moi drodzy, byłoby krzyknąć, myślę, że z 6-7 tysięcy dolców. Pomimo, że nie wygląda kolorowo, ale pewnie na chodzie, bo jak tutaj stoi i nie ma opon poprzebijanych, to na chodzie. Powiem wam, że takie perełki można tutaj znaleźć, motoryzacyjne. Piwko, dużo piwka, piwko popularne, piwko szumi mocno w głowę, piwko w miarę tanie w Salwadorze, piwka nie pijemy w podróży, bo piwko może narozrabiać dużo. Wyobraźcie sobie, że jak gdybym się upił i zgubił kamerę, co to by było? Przecież wy byście ogólnie nie mieli co oglądać, to po pierwsze. Po drugie, to by była żałoba narodowa. A po trzecie, moi drodzy, to zobaczcie, jak to wygląda. To wygląda jak jakiś, kurde, w zakładzie karnym, gdzie wszyscy prowadzą swój biznes prywatnie, ale ogólnie nie są w zakładzie karnym. Wczoraj ogoliłem banie, elegancko wyjściowo akurat na rynek dzisiaj. O, idziemy na rynek, na ten centralny, Mercado Centrale, i pokażę wam trochę takiego klimatu życia salwadorskiego. Mam nadzieję, że w zęba nie dostanę. Mam nadzieję. A jak będzie, no to zobaczymy. Ale myślę, że nie, no bez przesady. Kto by kierownikowi chciał się, z kierownikiem chciałby się bawić w dentystę. No bez przesady. Andrzeje czuwają tutaj na skrzyżowaniu, fucha, tak zwane za 5 ziaren. Cały dzień tam sobie czuwają. Co na tym obrazku jest zadziwiające? No pulpecik mały. Co wy, oka nie macie? Zobaczcie, jaki mały. El Salvador, stolica owiana naprawdę złą sławą. Dużo tutaj bezdomnych. Nie pokazuję wam tak z partyzanta tych bezdomnych. Gdzieś tam na nagraniu pewnie nie jeden, nie drugi raz zobaczycie sobie, gdzie sobie ludzie leżą. A teraz wchodzimy na Mercado Central, gdzie będzie można zobaczyć prawdziwie tętniące salwadorskie życie. Kokosa można wypić. Jest tutaj kolorowo. Popatrzmy na ludzi, ponieważ ludzie są przepiękni tutaj i ciężko pracują. Powiem wam, że jak tak jeżdżę po Ameryce Łacińskiej, to widzę, ile pracy fizycznej tutaj
tutaj jest. I teraz pojawia się takie pytanie, kurczę, pojawia się takie pytanie, jeżeli ktoś pracuje i te pieniądze z pracy wystarczają mu tylko i wyłącznie na rachunki, na jedzenie, czy to wciąż jest praca i rozwój gospodarczy? Moim zdaniem nie. To, moi drodzy, współczesne niewolnictwo. Pomidory popakowane, można przyjść, zabrać. Zobaczcie, nawet cukinie są popakowane i można po prostu sobie już spakowaną kupić. Wszystko jest bardzo, tak powiedziałbym, higienicznie i w odniesieniu na przykład do Gwatemali, zobaczcie ile plastiku. Bardziej taka świadomość, tak mi się wydaje. Salwador jest taki, powiedziałbym, no jakby to nie zabrzmiało, rozwinięty względem na przykład Gwatemali, sąsiadki. Zobaczcie jak kolorowo. Alabanzas, videos, películas, memorias ya grabadas, alabanzas. Szanowni Państwo, pytanie zasadnicze. Jaki środek płatności jest najlepszy na świecie dla drugiego obywatela? Nic innego jak żywa gotówka. Dlaczego? Ponieważ płacąc kartą pozostawiacie mniej więcej, zmuszacie osobę, przedsiębiorcę do tego, żeby oddał mniej więcej 2-3% od kwoty, którą zapłaciliście bankowi. I za każdym razem jak robicie taki przelew, w sensie płacicie kartą, to bank pobiera prowizję, moi drodzy. Skoczyłem do środka. To są suknie, które przygotowane są dla dziewcząt w wieku 15 lat, kiedy obchodzą taką swoją 15, że wchodząc już w dorosłość i stając się kobietą, która może wyjść za mąż i może rodzić już dzieci, moi drodzy. Tutaj miejscóweczka, gdzie lokalni sobie jedzą. Lokalne jedzonko. Jak to daleko, 5% zniżki u pani Lupity. Filomiko! Jesteśmy na zewnątrz, idziemy eksplorować dalej. Zauważcie jak na targu cicho, wbrew pozorom. Zauważcie jak tutaj jest cicho. Nie ma rwania ryja niepotrzebnego. Tak jak na przykład w Indiach. Ale do czego jeszcze bije? Ktoś by zapytał, kierowniku, a ile oni przeciętnie zarabiają? I wam zaraz tłumaczę. Wracając do tego wątku jeszcze, teraz mi się przypomniało, że mam dziurę na rozporku rozerwaną i tak chodzę po tym, ale dobra, no mniejsza. Wracając jeszcze ogólnie do wypłat, to złapałem na stopa gościa, który jest hydraulikiem i on zarabia mniej więcej, tak jak powiedział, 700 dolców, czyli jakieś 2600-700 zł, czyli nie jest źle.
Jednak takie przeciętne wynagrodzenie w fabryce na przykład ubrań to jest jakieś $350, 300-350. A ludzie na ulicy, no to myślę, że mogą zarabiać około 150, myślę, że około $150 do 200. Lokalne lody. Cukier niesamowity. Kilka razy już miałem okazję skonsumować, więc na słowo honoru. Tak jest słodkie, że nawet sobie nie zdajecie sprawy, że lód może być taki słodki. Samasko El Calaviria, Iglesia, kościół jaki? Katolicki, rzecz jasna. Jak to bywa w Salwadorze. Ludzie, tak jak jeden taki Salwadorczyk powiedział, niby katolicy, tacy zażarci, a powiedział, że mówi, że z tego katolicyzmu to tyle, ile praktycznie nic, ponieważ do zasad niestety się nie stosują. Jakie słowo najczęściej słychać? Albo $1/4, albo $0,5, albo dolar. Za dolara możesz kupić to... Życie sobie możesz kupić tutaj. Dziewczynę możesz sobie kupić na zdjęciu za $1. Czyżby kościół był otwarty? Raz, dwa, trzy. Kierownicza ręka otwiera. Tak wygląda centrum, moi drodzy. Tak wygląda El Salvador. Centrum Salwadoru. Każdy próbuje coś sprzedać, każdy próbuje uciłać dolara. Zobaczcie, jak tych ludzi jest dużo. I jak przeróżne tematy, produkty chciałem powiedzieć. Od fartucha po ser można kupić. Tutaj szefu świateł, nie wiem co sprzedaje nawet. Salwadorska wojna domowa trwała od 79, moi drodzy, do 92 roku. Więc jak sami widzicie, szmat czasu, który odcisnął ogromne brzemię na ludziach, których widzicie teraz w kadrze. Ludzie, którzy mają lat 50, 60, dorastali, wychowywali się w czasach mało przyjaznych i stabilnych. Ale co jest ciekawe w tym wszystkim, w tym całym konflikcie, który miał miejsce, ktoś zapyta dlaczego. Słuchajcie, jak w każdym kraju Ameryki Łacińskiej i nie tylko. Nierówności społeczne, bieda i ta dysproporcja między bogatymi i biednymi. No i rzecz jasna, tutaj było tak samo. Kto walczył? Rząd z frontem lewicowym, który nazywał się Front Wyzwolenia Narodowego Farabundo Marti. 92. Zakończenie oficjalne konfliktu. Ale jaka jest ciekawostka z tym związana? Bardzo ciekawe jest to, kto kogo wspierał. Bo tak, kto wspierał rząd i dotował cały konflikt, a więc, moi drodzy, zwolennicy baseballu, sąsiedzi z północy wspierali rządowe wojska, a kto wspierał, moi drodzy, wojska partyzanckie, bo to nie jest tak, że oni by mieli pieniądze, żeby walczyć ze sobą, a wojska partyzanckie, lewicę, wspierała Rosja, Związek Radziecki dokładnie, moi drodzy, i Kuba. I to jest, moi drodzy, jeden z kolejnych argumentów, dlaczego Jankesi nienawidzą Związku Radzieckiego i na odwrót. Każdy walczył, znaczy ręce umyte, no bo to nie my walczymy, ale ktoś daje pieniążki na to i na tamto, a oni się biją, oni walczą, krzyczą, szablami wymachują. I to jest taka dziwna w ogóle tendencja. I tutaj można by było wymieniać i wymieniać te kraje i konflikty, w których tego typu zabiegi miały i mają wciąż swoje przysłowiowe 5 minut, które wciąż nawet trwają. A już jak tak sobie plotkujemy między sobą, bo nikt nie podsłuchuje, to można. A jak było z Tadeuszami, moi drodzy? Co tu dużo mówić. Serię z Tadeuszami, kto oglądał, ten wie. I kto nie oglądał, ten musi nadrobić. A kto nie wie, o co chodzi, no to musi podpytać widzów. To może mu powiedzą.
Zróbmy mały test. Mały test wiedzy na temat flag państw. Pierwsza z lewej. 2 gwiazdy, niebieski, czerwony, 2 prostokąty białe. Co to za państwo, moi drodzy? Podpowiem tylko, że jest to państwo w Ameryce Łacińskiej, nieopodal tutaj Salwadoru. Kierowniku, ale w Salwadorze to nie ma jakichś takich atrakcji turystycznych. Słuchajcie, w takich krajach atrakcje turystyczne to można powiedzieć, że są takie jak tutaj, na przykład Palacio Nacional, czyli nic innego jak budynek, w którym do drugiej połowy XIX wieku podejmowano ważne decyzje rządowe, w sensie związane z krajem. A tutaj, moi drodzy, Katedral Metropolital. Katedra metropolitalna. I co jest ciekawe, to tutaj w ogóle ciekawa osoba związana jest z tą katedrą. Budynek z tyłu jak budynek, świątynia chrześcijańska. Ale ważna sprawa, Oscaro Romero, który walczył, który stał się symbolem, walczył o uczciwość, walczył o równouprawnienie, walczył o najsłabszych Salwadorczyków i tym samym zaskarbił sobie ichniejsze serca. W 1980 niestety przelało się gorycz rządu, ponieważ ów arcybiskup wygłaszał wszystko i dosłownie publicznie wszędzie, gdzie się tylko dało, a rząd nie lubi takich ludzi, którzy krzyczą i mają jeszcze słuchaczy. No i co się stało w 1980 roku? Oczywiście zamach na życie arcybiskupa. I rzecz jasna, 2018 rok, Oscaro Romero zostaje kanonizowany, czyli zostaje świętym tutaj w Salwadorze. Ale nie tylko. Kanonizacja tyczy się globu. Centrum bacznie obserwowane i patrolowane, moi drodzy, przez tak zwanych strażników świata, czyli Andrzejów. Salwador może się czuć bezpiecznie. Salwadorczycy również. Tutaj jeszcze w centrum jest taki człowiek, który nazywa się Gerardo Barrioza. 4 lata pełnił funkcję prezydencką. No i człowiek, powiedziałbym, z dużą dozą takiej wizji, jak rozwijać kraj. Rozwinął eksport kawy między innymi, stawiał na edukację, stawiał na rozbudowanie wojska. No był gościem, który naprawdę wyniósł Salwador ponadprzeciętnie względem innych krajów. Jednak, szanowni państwo, ta 4-letnia kadencja, taka powiedziałbym burzliwa, odważna, spowodowała dużo konfliktów, ponieważ ów prezydent był taki zajadły, taki, który walczył i chciał poszerzać swoje terytoria. Hola, amigo. Co zrobili z tym prezydentem? No oczywiście obalili. Czy kierowniczy kapelusz powinien tutaj zawisnąć? Oczywiście, moi drodzy, że nie. Kierowniczy kapelusz jest jedyny w swoim rodzaju i podróżuje już z kierownikiem lat 3? Jak dobrze pamiętam, 3 albo 4. 4 lata ten sam kapelusz na łbie kierownika. Jak patrzę na te, jak to powiedzieć, wschodnie, zachodnie, może amerykańskie firmy, w sumie warto by było powiedzieć chyba wschodnie firmy, bo bardziej z Europy, z kurczakami, z pizzą, z pizzą na przykład, no to wschodnie, bo to z Italii przyszło ta moda. No i te ceny, to powiem wam, że przerażają mnie względem tego, tej świadomości, ile zarobki względem, witam serdecznie, nasz kolega z gimnazjum ściągał ode mnie na egzaminie gimnazjalnym, a dzisiaj w Salwadorze mieszka. No takie życie. Chodzi o to, że względem ich zarobków ten stosunek ceny do zarobków. Teraz się kierujemy, moi szanowni, do tego. O, to jest supermercado Despensa Familiara. Może wejdziemy, loda kupimy? Despensa Familiara, proszę zobaczyć. 2 za 10 dolców. Jak za darmo. Pan ochroniarz mówi do mnie: a ty co? Ja mówię: sandałów 100. Nagrywać nie możesz. Mówię: no to nie. I tak już nagrałem ogólnie nagrałem wam sklep chyba na pierwszym albo na drugim odcinku. Zobaczcie, oznakowanie zabytku wszędzie na świecie jest podobne. Ciekawe, nie?
Ale poszedłem do sklepu, bo dowiedziałem się, że tutaj można kupić takie lody kawowe. No i być ogólnie w Salwadorze, w kraju, z którego pochodzi kawa, i nie zjeść lodów kawowych, to moi drodzy, jak być na Podlasiu i nie pomyśleć o kierowniku. La Libertada, czyli Plac Wolności, nic innego, moi kochani. Zobaczcie, ale te panie są jakie pełne, w sensie pełne, no dobrze odżywione, że tak to określę. La Libertada, tutaj się odpoczywa. Ty, nawet nie wiem jaki dzisiaj dzień, żeby wam powiedzieć. Czemu jest tak dużo ludzi? Na pewno dzisiaj nie weekend, na bank nie. Ale zobaczcie jaka kolonialna hiszpańska architektura. No normalnie powiem wam, że jak z Hiszpanii. To jest idealne miejsce, żeby opędzlować loda. O, i muzykanci są. I pucybuci. La Libertada. Symbol wolności. Wolności, który, moi drodzy, nasi Andrzejowie bacznie obserwują, ochraniają i od czasu do czasu obstrają. Ty, no nie mogę z tego. Pabam. Test oficjalny lodów kawowych z Salwadoru z rodzynkami. Słuchajcie, powiem wam, że we wszystkim, co tutaj próbuję, jest tak dużo cukru, że ten smak cukru zabiera cały posmak tej wanilii, tej kawości. W skali kierowniczej odnośnie gelato, czyli lody salwadorskie kawowe plasują się mniej więcej na 4. pozycji. 3,5-4 w skali 10. Matematykiem nie trzeba być, że przy tak dużej ilości i koncentracji Andrzei, no to wiadomo, że prawdopodobieństwo, że zostaniesz obstrany na kapelusz, to wynosi mniej więcej 99%. Andrzej, pamiętajcie, że mamy ze sobą pakt. I proszę to respektować, bo się to źle skończy. Jak siedzimy tak, obserwujemy, o, dziewczyny tutaj chrupki sprzedają, dorabiają sobie. 1821 albo 2 rok Salwador uzyskuje niepodległość od Hiszpanii. Staje się wolnym krajem, jak większość krajów Ameryki Łacińskiej w tamtym czasie. Zobaczcie sobie, ten plac funkcjonuje od XIX wieku i stanowi symbol wolności i miejsce koncentracji, gdzie można sobie spokojnie spędzić wolny czas. A ten budynek wyglądający dziwnie to nic innego jak kościół. Też lata 70., 80. próbowano budować nowocześnie. Teraz, szanowni państwo, ewakuujemy się nieco z centrum, idziemy troszkę w boczną uliczkę po to, żeby zobaczyć cały przekrój tutejszego charakteru stolicy. Zona de descarga. Ktoś zapytałby jeszcze w kontekście El Salwadoru: kierowniku, a jak z przestępczością? O, za $1 można sobie parking ogarnąć na godzinkę, a za 25 centów można siku zrobić. To jest ważna informacja. Ktoś by zapytał: kierowniku, a jak ogólnie przestępczość tutaj w El Salvador? No więc, moi drodzy, rząd walczy bardzo mocno, też jest duże dofinansowanie, dotowanie do walki z przestępczością ze strony kolegów z północy, po to, żeby można było ustabilizować kraj i po to, żeby można było łatwiej robić tutaj biznesy, ale też żeby ludziom się łatwiej żyło. I powiem wam tak,
Ogólnie jak rozmawiałem z lokalnymi, no to mówią tak, no spoko, ogólnie rząd naprawdę przykłada się do tego, żeby eliminować przestępczość, ale robi to w taki sposób, że jak na przykład ja zadzwonię na sąsiada i powiem, że on jest z gangu, to policja normalnie przyjeżdża, nie weryfikuje, zabiera delikwenta, no i elo, elo. W sensie, no właśnie ten poziom takiej właśnie dociekliwości, czy ktoś mówi prawdę, czy nie, to powiedział, że bardzo często tego nie ma. No i na początku są ogromne problemy, jak ktoś cię podkabluje. Distribuidora Marisol en sus cachada de bolsa, $5. To rebą nie można kupić. A ja przyznam szczerze, że lubię podróżować po krajach takich jak Salwador, Gwatemala. Bo tutaj widać to zetknięcie takiej przynależności kulturowej z nowoczesnością. Z tym, jak świat się zmienia dynamicznie, jacy ludzie są elastyczni w tym wszystkim i próbują się pomimo wszystko dostosować do zaistniałych warunków, czy to politycznych, ekonomicznych, religijnych. Potrafią to wszystko, zobaczcie, w taki sposób mieszać. Pamiętajcie o jednym, jak oglądacie odcinki, obserwujcie, baczcie, bo ja nie jestem w stanie wszystkiego zauważyć, dostrzec, a nawet montując nie jestem w stanie niektórych rzeczy wyłapać. Więc obserwujcie i dawajcie znać w komentarzach, co was zaintrygowało, bądź na coś powinienem ja zwrócić uwagę, czego nie dostrzegłem może. Hola, Victor. ¿Cómo estás? Victor, he live and he work in Chicago, correcto? That's correct. And he met a lot of Polish people there. A lot of people live there from Poland. Correct. Victor, so the life here is better than in the US? Where? Here, the life. Yeah. Now it's okay, you know, but a lot of people don't have a job, you know, no, the work is bad. But everything is okay now. It's cheaper. It's cheaper, yeah. And yeah. better food. Nice people. You can want to eat with $3 all day, you can, but not a lot of food. But now we go to the one restaurant for $1. You eat very good Food, yeah. I talked to him. So this is like a club street. Yeah, Club Street, yeah. So it's like it was dangerous before, not now. Very dangerous. Drinking the essence in the bar. Oh man, it's very terrible. Terrible. Very terrible. Słyszycie? Tutaj był kościół gdzieś i został spalony. Ale wszędzie, gdzie alkohol, gdzie inne rzeczy, takie kluby, no to niestety siłą rzeczy to wszystko potęguje różne złe emocje. The restaurant. $15 por el dólar. $15 por el dólar. Son dólares.
pupuseria. Nacional comida. Nacional comida. Pupuseria, słuchajcie. Placek kukurydziany, w środku fasola. I tutaj z Wiktorem właśnie idziemy na przekąskę tutaj. This is inside the Beans. chicharron beans. Chicharron, yeah, different. A widzicie. 3 placki za dolca. Słuchajcie, takimi 3 plackami człowiek taki najedzony, że hej. We call curtido this one. This is pickles. Słuchajcie, pupusa, narodowe danie, placek, ale gorące, schod. Placek kukurydziany, jak powiedziałem wcześniej, tutaj w środku fasola. Proszę bardzo, ale gorące, so hot. Cheese and Cheese, czyli ser i fasola, a to jest pickle. Te wyleciało mi z głowy jak jest. Kiszonki. This is good for stomach. O, ale dobra, to jest kierowniczy i zaraz z Wiktorem pogadamy. sassy. It's not. It isn't nice spicy. No spicy? It's only tomato sauce. Puro A little bit. Ale smaczne. Kiszonka. So delicious. put together. Bye bye. Słuchajcie, pojedliśmy papusy z Wiktorem. There is club? Pupusas es Juan. Pupusas es. We come later here. Don't worry about it. Ceny motorów tutaj, tak w sklepie takim ulicznym, między 2000 dolców a 5000 dolców. Proszę zobaczyć, pewnie ten bardziej taki crossowy, no to pewnie jest droższy, ale do wyboru, do koloru, do 10 000 złotych można kupić naprawdę. Można coś kupić. 25 y 30 dólares. Zapatos deportivos para hombres y niños. Soy el pastor de la iglesia profética Cristo viene pronto. Amén. He is the pastor, you know. He's the pastor. Yeah, and they're from Evangelic Church. Evangelic Church, correct. I would like to ask our friend how it was before, like 5 years ago. It was safe on the street? Dice que qué pasaba antes, 5 años atrás. Era bien tremendo, era bien tremendo. Dice que es very terrible here. Sí, voy a decir el capítulo de la Biblia. Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres para la gloria de Dios. Amén. Así que hermano, soy misionero, evangelista y pastor. How it was like before? It's like it was safe to go out like 5 p.m. to the park, to the city. Dice que si antes ustedes podían caminar después de las 5 de la tarde en la calle. No podíamos caminar, no podíamos caminar. Porque era peligroso. It's very dangerous before 5 o'clock. There's nobody. So the people, they come with the knife and they ask for money. How it was? La gente salía por buscar dinero. Salía por su trabajo que tenía la gente, ¿verdad? Amén. Y también pues buscando la comida y su dinero, lo que acaba de decir usted. Amén. Sí, pero los que robaban y todo eso. No, esos salían a molestar gente. Sí. Esos salían a matar y a molestar gente. Sí, the bad people, you know, it's coming from after 5 o'clock, you know, they're looking for money, for drugs, for the liquor, you know, the bad people, you know. So now it's like it's safe after like with the new president. Is there safe life?
Dice que el nuevo presidente les está salvando las vidas ahora. Ha hecho buenos trabajos. He making good job, you know, for everybody. For the country. Everybody's free now. Right? Buenas obras ha hecho. He is happy that life here. ¿Usted es feliz en la vida esta que está viviendo? Bueno, porque caminamos sin temor. Como antes, hoy caminamos sin temor. Podemos ir a cualquier lado. He's now is happy because he walk anytime. It's no have, you know, No problems. no problem in the nighttime and the daytime, you know. Muchas gracias, señor. Hoy va a salir dando unas palabras. Sí. Vas a grabar. Bueno, Dios los bendiga. Sí. Bendiciones, ¿sí? Muchas gracias. Fue hecho carne y habitó con nosotros. Muchas gracias, amigo. Y la palabra de Dios nos ha ayudado a muchos en este país, El Salvador, una forma mejor de vivir. Muchas gracias, amigo. Gracias, amigos. Słuchajcie, miał być wywiad, a wyszło błogosławieństwo przez księży ewangelickich. What about the homeless people? Well, these people sleeping here in the street. You know? Is a lot of in Salvador? Yeah, this is normal. So the government not support them? Yeah, there's coming one bus, you know, one bus maybe 5 o'clock, pick it out, the people go to the one special house, have everything over there for clean, this watch. But somebody not go over there because They not allowed to drink alcohol there. no, this is correct. You see in this area sleeping a lot of people on the street. See los tamales ahí. Wiktor, tutaj tamales. To jest pojo, a tam jest z fasolą. Tutaj dziewczyny świeże. This is banana leaves? Banana leaf, correct. Liście bananowca. Tutaj telewizję i okulary można naprawić, wszystko można naprawić. Tutaj dziewczynę można sobie nawet ogarnąć na pół godzinki, ananasa zjeść. Wszystko można. Edificio Central. To się nazywa. Tu by był Urbex. To jest opuszczony budynek jakiś. Jak tam wleźć? Ciężko będzie, ale ciężko by było. Nie pójdę, no. Ale mocno to wygląda. Kusi. Żegnam się z Wiktorem. Wiktor ma 2 albo 3 dzieci mieszkające w Chicago. On sam mieszkał 28 lat w Chicago, teraz przyjechał właśnie tutaj do Salwadoru. I smutek takim nie bierze. Smutek takim nie bierze, moi drodzy, bo Wiktor to jest naprawdę fajny gość, który ma 65 lat. Pogadaliśmy, pochodziliśmy sobie po mieście, poplotkowaliśmy o życiu i na tematy, których no nigdy nie będziecie w stanie usłyszeć na YouTubie, ponieważ niektóre tematy nie są dla internetu, do internetu. Nie dlatego, że ja wam nie chcę o tym opowiedzieć, tylko dlatego, że po prostu jakbym nawet zrobił o tym odcinek, to ten odcinek zostałby prawdopodobnie zablokowany. Więc takie jest życie artysty, takie jest życie twórcy, takie jest życie podróżnika, że pomimo chęci opowiedzenia o świecie w sposób taki prawdziwy, to niestety niektórych tematów nie można poruszyć. Czy tego chcesz, czy nie chcesz. A jeszcze odnośnie Wiktora, tak przykro mi się było z nim żegnać, bo tak fajnie mi się z nim rozmawiało i w ogóle. A też poczułem, że Wiktor po prostu czuje się tutaj samotny i odnalazł takiego, powiedziałbym, bratniego ziomka we mnie, będąc tutaj, bo on tutaj jest sam jak palec. A Salwador to nie jest taki kraj, wiecie, że ludzie po prostu cię przytulą i wezmą do swojej paczki. Wydaje mi się, że on przez te 28 lat troszkę odstaje teraz od tych Salwadorczyków i może oni się czują obok niego troszkę gorsi. Ktoś zapyta, o co chodzi gorsi? No gorsi, no na zasadzie, a był w Stanach, a się dorobił, a bogaty, go na wszystko stać, a bo to, bo tamto, bo ma 2 domy. No i niestety takie myślenie, moi drodzy, tworzy bariery między ludźmi. Może zazdrość, że ma więcej, że mu się lepiej powodzi. Vídeos anclados para celulares. A dólar no instalado. 1.50 puesto. Protector
cargadores para celulares. Cables para celulares. Czy wy jesteście sobie w stanie wyobrazić fakt, że jeszcze 4-5 lat temu takie chodzenie o tej godzinie, czyli o 17, było wręcz niemożliwe, ponieważ ludzie siedzieli w domach, nikt nie handlował, sklepy były pozamykane. Jak głośno. Wiecie dlaczego? Ponieważ obawiano się najzwyczajniej w świecie o swoje życie. Zobaczcie, jak nowy prezydent drastycznie zmienił zasady gry. Pakując wszystkich, którzy byli przeciwko rządowi, gangsterów i czarnych typów spod ciemnej gwiazdy, zapakował do pierdla i tyle, i tam się nie cykał. No i ja jestem za takim działaniem. Szczerze, to ja nie wiem, czy wy w ogóle cokolwiek słyszeliście, co powiedziałem, bo tutaj tak głośno, że no po prostu nie da się tego przeskoczyć. Szanowni Państwo, autobusem podjedziemy, bo już się iść nie chce 3 km. Na dzisiaj ten odcinek będziemy za chwilę kończyć pomalutku, ale najpierw musimy się wpakować do autobusu. Kolejka jest, więc trzeba poczekać. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za uwagę w dzisiejszym odcinku. Dzisiejszy wypad po stolicy Salwadoru, El Salvador, uważam za naprawdę udany i mam nadzieję, że zobaczyliście, jak naprawdę wygląda tutaj życie, chociaż taką namiastkę, żebyście mieli poczucie i świadomość tego, jak to może wyglądać taki kawał drogi od Polski. Czy nie tylko od Polski, ale wiem, że jesteście z całego świata, więc bardzo Wam dziękuję, moi drodzy, za uwagę, za poświęcony czas i za bycie w tym odcinku razem. Łapeczka, komentarz i rzecz jasna poczta sandałowa, czyli podanie odcinka dalej w świat, żeby szedł. Dziękuję za obecność, raz jeszcze chylę kapelusz bardzo nisko i co, do usłyszenia w kolejnym odcinku. W odcinku numer 6, to był odcinek numer 5, no to będzie 6. Tak, będzie 6 i 6 prawdopodobnie będzie albo ostatnim, albo przedostatnim odcinkiem z tej serii. Ruszamy rzecz jasna dalej. Dajcie znać w komentarzu koniecznie, jaki macie typ, jaki kolejny kraj będziemy zwiedzać. Zobaczymy, jaką macie intuicję i nosa. Pozdrawiam serdecznie, prosto z Salwadoru. Kierownik się kłania z Podlasia. Czołem!